To nie ty źle wyglądasz w kamerze, to kamera jest źle ustawiona. Jak zrobić to dobrze? Każdy może ładnie wyglądać w kamerze, niezależnie od swojego wyglądu. A zaraz ci pokażę, jak to naprawić. W tym filmie przekażę ci 4 proste porady, od których warto zacząć, jeśli chcesz, aby twoje nagrania ludzi wyglądały ładnie i profesjonalnie. 3 z nich to źródła inspiracji, które wystarczą ci, żeby zrozumieć, jak to się robi dobrze, a 4 to bardzo konkretna, techniczna porada. Praktyczna rzecz, od której warto zacząć każde twoje kolejne nagranie z człowiekiem przed kamerą. Porada pierwsza to inspiracja i dlaczego to może mieć dla ciebie znaczenie. Zanim zaczniesz nagrywać, zainspiruj się dobrymi przykładami. Wejdź na Netflix, włącz filmy dokumentalne i zwróć uwagę, jak kadrują ludzi. Czy są pokazani od kolan w górę, czy może w całej sylwetce? Zobacz też, że zwykle są 2 lub 3 kąty kamery, a to sprawia, że ujęcia w filmie są ciekawsze. Zwróć też uwagę na światło, skąd pada, czy jest od przodu, z boku, czy z tyłu, czy cień na twarzy jest po tej stronie, z której stoi kamera. Zauważ to wszystko. I teraz ważne, dlaczego ci o tym mówię? Ustawienie kamery, światła i tła to część scenografii, która kształtuje całościowo odbiór ujęcia. Ładne ujęcie sprawia, że osoba przed kamerą od razu czuje się lepiej, pewniej i bezpieczniej. Jeżeli dobrze ustawisz kadr, nawet osoba, która ma problemy z samoakceptacją, spojrzy na to ujęcie i sobie pomyśli: wow, wyglądam dobrze, a to od razu zmniejsza jej stres przed kontynuacją nagrania. Druga porada: pooglądaj backstage i naucz się od najlepszych. I nie mówię tutaj o wchodzeniu na prawdziwe plany filmowe, wystarczy, że zajrzysz na Instagram. Są tam świetne konta, które pokazują kulisy nagrań, na przykład setek robionych dla programu 60 minut. Są to wywiady ze znanymi osobami. Więc odwiedź konto tego filmowca, by zobaczyć, jak ustawia światło i kamery, jednocześnie tłumacząc, czemu tak robi. A tutaj masz link. Zobaczysz tam dokładnie, jak wygląda ustawienie kamer, gdzie stoi światło, ile tego sprzętu faktycznie jest i jak to przekłada się na finalny efekt. I co ważne, zrozumiesz, że nawet super profesjonalne nagrania to często nie magia, tylko dobrze ustawiony kadr, światło i przemyślana scena, którą możesz ustawić w 1 godzinę samemu. Porada trzecia. Ucz się od ludzi z doświadczeniem filmowym. Trzecie miejsce, z którego warto czerpać inspirację, to konto osoby, która przez lata pracowała przy dużych produkcjach, zarówno reklamowych, jak i kinowych. Tutaj masz nazwę tego konta. Ta osoba w bardzo profesjonalny i dokładny sposób pokazuje, jak ustawić światło, kadry i scenografię. Tłumaczy to bardzo prosto, ale z ogromnym doświadczeniem i dbałością o detale. Robi to pięknie wizualnie i bardzo holistycznie. Sam do dzisiaj się od niego inspiruję. No i ostatnia, 4 porada, bardzo praktyczna rzecz, od której musisz zacząć, to dobre światło. I tutaj nie ma magii. Kup sobie lampę LED z dużym dyfuzorem, najlepiej około metra średnicy. Światło powinno mieć temperaturę barwową 5600 kelwinów, czyli zbliżoną do dziennego. Ustaw je blisko osoby mówiącej, żeby to dodawało miękkie i przyjemne światło. Duża powierzchnia rozprasza cienie. Twarz wygląda naturalnie, bez ostrych krawędzi, bez uwydatnionych zmarszczek czy niedoskonałości. Dlatego szczególnie kobiety uwielbiają takie światło, bo po prostu każda wygląda w nim lepiej. Dodatkowo dobrze doświetlona osoba naturalnie odcina się od tła, które zostaje trochę ciemniejsze, co daje dobry początek na tworzenie profesjonalnego filmu. Kamera to uwielbia, bo po prostu obraz od razu wygląda lepiej. A to jak ustawić to światło, dowiesz się z 3 poprzednich porad, dlatego inspiruj się i działaj. Do zobaczenia na kolejnym filmie.